Janaganasalakayam Chakshusmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Bhanavistam Shapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Karamaya Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatapakamalam Shri Guru Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagadatam Sagana Raganatam Vitam Sajiva Advaitam Sarvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Vidamsa Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpa Tarivasya Kripa Sindhu Vaivasya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So nice that you have all come this morning for, you can say, appreciating the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Bardzo jest miło, że wszyscy tutaj przybyliście dzisiaj rano, żeby uczcić dzień pojawienia się Śri Chaitanya Mahaprabhu. We know Chaitanya Mahaprabhu is the Yuga avatar. He's predicted that he's coming at this time. My wiemy, że Śri Chaitanya Mahaprabhu jest Yuga avatarem i jego pojawienie się w tym świecie jest zapowiedziane. And we're happy to be here and a chance to glorify him. I my jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że możemy tutaj być i go gloryfikować. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 5, Text 9. My czytamy ze Srimad Bhagavatam, 5 kanto, 5 rozdział, tekst 9. 9, Correct. 9 tekst. Yada mano hridaya grantir asya karmanubhado drida alateta tada jana sampravi vartate smad mukta param vyatya atiya hetun. Translation. When the strong knot in the heart of a person implicated in material life due to the results of past action is slackened, one turns away from his attachment to home, wife, children, etc. In this way, one gives up the basic principle of illusion, I and mine, and becomes liberated
thus one goes to the transcendental world. Kiedy rozluźnia się silny węzeł w sercu osoby uwikłanej w materialne życie z powodu rezultatów czynów w przyszłości, wtedy porzuca ona swoje przywiązania do domu, żony i dzieci. W ten sposób uwalnia się od podstawowej zasady iluzji ja i moje i osiąga wyzwolenie. I tak oto udaje się do transcendentalnego świata. So in this section of Bhagavatam, Rishabdev, who is Krishna himself, is speaking to his sons, 100 sons. I tutaj w tym rozdziale Rishabdeva, który jest Panem Bogiem, mówi do swoich synów. So he's been telling them that they should come to the transcendental side and not remain like animals who are simply interested in eating, sleeping, mating, and depending. I on mówi do nich, żeby przeszli na tę stronę transcendentalną, czyli przestali żyć jak zwierzęta, czyli przestali po prostu jeść, spać, rozmnażać się i robić coś dla swojej obrony. And he mentions how the family is generally the biggest attachment for everybody in the material world. I on tutaj podkreśla ten punkt, że rodzina tworzy przywiązanie w tym materialnym świecie. Of course, if our family are devotees, then it's good we're attached to them. If we what? If the family is made up of devotees, then being attached to them is good. Oczywiście, jeżeli rodzina składa się z wielbicieli, to przywiązanie jest poniekąd dobre. Like Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was attached to his father. Na przykład jak Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, on był przywiązany do swojego ojca. But his father was Bhaktivinoda Thakur, so that attachment was wanted. I jego ojcem był Srila Bhaktivinoda Thakura i takie przywiązanie jest pożądane. So the idea is to accept everything favorable for our devotional service. I idea jest taka, że powinniśmy akceptować wszystko, co jest pomyślne dla naszej służby oddania. And reject everything unfavorable. I odrzucać wszystko, co jej nie służy. Okay, let's do another verse. We should read purport, Guru Maharaj. Purport. When by associating with sadhus and engaging in devotional service, one is gradually freed from the material conception due to knowledge, practice, and detachment, the knot of attachment in the heart is slackened. Then one can get freed from the conditioned life and become eligible to return home back to Godhead. Znaczenie, obcując z sadhu i spełniając służbę oddania dzięki wiedzy, praktyce i wolności, od przywiązania można stopniowo wyzwolić się od materialnej koncepcji. Wtedy to rozluźnia się węzeł przywiązania w sercu. W ten sposób osiąga się wolność od uwarunkowanego życia i zdobywa się kwalifikacje na powrót do domu, z powrotem do Boga. So again, everything favorable for devotional service we can be attached to, and everything unfavorable we reject. Więc warto powtórzyć, wszystko, co jest pomyślne dla naszej służby oddania, do tego wszystkiego możemy się przywiązać. Co jest niepomyślne, co szkodzi naszej służbie oddania, powinniśmy odrzucić. So the next 4 verses, Prabhupada has put them together, so let's just read the translation. Tutaj kolejne 4 wersety Śrila Prabhupada połączy, więc przeczytajmy tutaj znaczenie i tłumaczenie. Translation. My dear sons, you should accept a highly elevated Paramahansa, a spiritual advanced spiritual master. In this way, you should place your faith and love in me, the Supreme Personality of Godhead. You should detest sense gratification and tolerate the duality of pleasure and pain, which are like the seasonal changes of summer and winter. Try to realize the miserable condition of living entities who are miserable even in the higher planetary systems. Philosophically, inquire about the truth, then undergo all kinds of austerity and penance for the sake of devotional service. Give up the endeavor for sense enjoyment and engage in the service of the Lord.
Listen to discussions about the Supreme Personality of Godhead and always associate with devotees. Chant about and glorify the Supreme Lord and look upon everyone equally on the spiritual platform. Give up enmity and subdue anger and lamentation. The Bluetooth device is ready to pair. The Abandon Bluetooth device is connected. The Bluetooth device is ready to pair. You can't shut that off. Yes, ma'am. You shut it off. Abandon identifying yourself with the body at home and practice reading and the revealed scriptures. Live in a secluded place and practice the process by which you can completely control your life air, mind, and senses. Have full faith in the revealed scriptures, the Vedic literatures, and always observe celibacy. Perform your prescribed duty and avoid unnecessary talks. Always think of the Supreme Personality of Godhead. Acquire knowledge from the right source. Thus, practicing Bhakti Yoga, you will patiently and enthusiastically be elevated in knowledge, will be able to give up the false ego. 10:13. Moi synowie, powinniście zaakceptować wysoce wzniosłego Paramahansę, duchowo zaawansowanego mistrza duchowego. W ten sposób powinniście obdarzyć wiarą i miłością mnie, najwyższą osobę Boga. Powinniście czuć wstręt do zadowalania zmysłów i powinniście tolerować dualizm przyjemności i bólu, który podobny jest sezonowym zmianom lata i zimy. Spróbujcie zrozumieć nieszczęsne położenie żywych istot, które cierpią nawet na wyższych systemach planetarnych. Zadawajcie filozoficzne pytania dotyczące prawdy. Następnie ze względu na służbę oddajcie się różnego rodzaju wyrzeczeniom i pokutom. Porzućcie wysiłki dla uzyskania zadowolenia zmysłów i zaangażujcie się w służbę dla Pana. Słuchajcie dyskusji dotyczących najwyższej osoby Boga i zawsze przebywajcie w towarzystwie bhaktów. Intonujcie o najwyższym Panu i gloryfikujcie Go. Traktujcie wszystkich jednakowo na duchowej platformie. Odrzućcie wrogość i stłumcie gniew i rozpacz. Porzućcie utożsamianie jaźni z ciałem i domem. Czytajcie pisma objawione. Zamieszkajcie w odosobionym miejscu i praktykujcie proces, dzięki któremu będziecie w stanie w pełni kontrolować powietrze życia, umysł i zmysły. Pokładajcie pełną wiarę w pisma objawione, literaturę wedyjską i zawsze przestrzegajcie celibatu. Wypełniajcie swoje przypisane obowiązki i unikajcie niepotrzebnych rozmów. Zawsze myśląc o najwyższej osobie Boga, zdobywajcie wiedzę z właściwego źródła. W ten sposób, praktykując bhakti jogę, cierpliwie i entuzjastycznie osiągniecie postęp wiedzy i będziecie w stanie porzucić fałszywe ego. Of course, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we don't have to live in a secluded place in the Kali Yuga. Oczywiście dzięki łasce Chaitanya Mahaprabhu nie powinniśmy iść w jakieś oddalone miejsce. We can live together, so many of us, but we're keeping Krishna in the center by every day rising early, having Mangalarti, etc. My możemy mieszkać wspólnie, ale musimy utrzymywać Krysznę w centrum. Powinniśmy też codziennie rano wstawać i robić Mangalarati. So we don't have to be secluded. We can invite everybody, come, but we want to keep the kirtan in the center. Oczywiście nikt nie może być tutaj wykluczony z tego procesu. Naprzeciw zapraszamy osób, żeby przychodzili, ale tak naprawdę w centrum powinien być kirtan. And the talks about Krishna. I rozmowy na temat Kryszny. And the deity. I też bóstwa. So if we keep this in the center, then we can have thousands of people come. That was the example what Chaitanya said. I jeżeli nie będziemy utrzymywać to wszystko w centrum, no to wtedy tysięcy ludzi będą przychodzić. He was always surrounded with his associates. Tak jak było na przykładzie Sri Chaitanya Mahaprabhu, który cały czas był w otoczeniu swoich towarzyszy. And every night they were dancing together for hours. I co wieczór oni tańczyli razem godzinami. Purport. In these 4 verses, Rishabdev tells his sons how they can be freed from the false identification arising from false ego and material conditioned life.
One gradually becomes liberated by practicing as above mentioned. All these prescribed methods enable one to give up the material body, lingam vyapohe, and be situated in his original spiritual body. First of all, one has to accept the bona fide spiritual master. This is advocated by Srila Rupa Goswami in his Bhakti Rasamrita Sindhu. Shri Guru Prasad Prashaya. To be freed from the entanglement of the material world, one has to approach his spiritual master. Tadvignartam Sagurum Evavigache. By questioning the spiritual master and by serving him, one can advance in spiritual life. When one engages in devotional service, naturally the attraction for personal comfort, for eating, sleeping, and dressing is reduced. By associating with the devotee, a spiritual standard is maintained. The word Madheva Sangha is very important. There are many so-called religions devoted to the worship of various demigods. But here, good association means association with one who simply accepts Krishna as his worshipable deity. Znaczenie w tych 4 wersetach Shadhadeva mówi swoim synom, w jaki sposób mogą uwolnić się od fałszywego utożsamiania się powstałego w skutku fałszywego ego oraz od materialnego, uwarunkowanego życia. Wyzwolenie można stopniowo osiągnąć poprzez praktykowanie wymienionego tutaj procesu. Wszystkie opisane tutaj metody umożliwiają porzucenie materialnego ciała, lingam vyapohet i usytuowanie się w swoim oryginalnym duchowym ciele. Przede wszystkim należy przyjąć bona fide mistrza duchowego. Przemawia zatem Srila Rupa Goswami w swoim Bhakti Rasamrita Sindhu Shri Guru Padashayaha. Aby uwolnić się z matni materialnego świata, należy zbliżyć się do mistrza duchowego Tat Vijnanatam Sagurum Evadhi Gachet. Dzięki zadawaniu pytań mistrzowi duchowemu i służeniu mu można uczynić postęp w życiu duchowym. Kiedy ktoś angażuje się w służbę oddania w naturalny sposób, zmniejsza się jego atrakcja do osobistych wygód, jedzenia, spania, łączenia się pary i ubierania się. Przebywając w towarzystwie bhaktów, utrzymuje się duchowy standard. Bardzo ważne jest słowo Madheva Sangat. Jest wiele tak zwanych religii oddanych kultowi różnych półbogów, ale tutaj dobre towarzystwo oznacza towarzystwo tych, którzy przyjmują Krysznę za swoje godne uwielbienie bóstwo. Another important item is dvandva tiksha. As long as one is situated in the material world, there must be pleasure and pain arising from the material body. As Krishna advises in Bhagavad Gita, tamsta tikshva bharata. One has to learn how to tolerate the temporary pains and pleasures of this material world. One must also be detached from his family and practice celibacy. Sex with one's wife, according to a scriptural injunction, is also accepted as brahmacharya, celibacy. But illicit sex is opposed to religious principles and it hampers advancement in spiritual consciousness. Another important word is vijnana varajita. Everything should be done very scientifically and consciously. One should be a realized soul. In this way, one gives up his entanglement of material bondage, the entanglement. Innym ważnym punktem jest dvandva tiksha. Dopóki jesteśmy w świecie materialnym, dopóty musi istnieć przyjemność i ból, wypływający z materialnego ciała. Tak jak Krishna radzi w Bhagavad Gicie, tamas titiksha svabharata, należy nauczyć się, w jaki sposób tolerować tymczasowe bóle i przyjemności tego materialnego świata. Nie należy być przywiązanym do swojej rodziny i należy praktykować celibat. Seks z własną żoną, zgodny z zasadami Pism Świętych, również uważany jest za brahmacharię, celibat, ale seks zakazany jest niezgodny z zasadami religijnymi i stoi na przeszkodzie postępowi świadomości duchowej. Innym ważnym słowem jest vijnana virajita. Wszystko należy robić w sposób naukowy i świadomy. Należy być zrealizowaną duszą. W ten sposób można porzucić uwikłanie materialnej niewoli. As
Madhvacharya points out the sum and substance of these 4 shlokas is that one should refrain from acting out of a desire for sense gratification and should instead always engage in the Lord's loving service. In other words, Bhakti Yoga is the acknowledged path of liberation. Śri Madhvacharya zwraca uwagę na to, że istotą tych 4 ślok jest to, że należy powstrzymać się od działania wypływającego z pragnienia zadowalania zmysłów i zamiast tego zawsze pełnić miłosną służbę dla Pana. Innymi słowy, Bhakti Yoga jest uznaną ścieżką wyzwolenia. Sri Madhvacharya quotes from the Adya Atma. Atmano vihitam karma vijayit vanya kamanaha kamasya cha parityago nihiye our uttama. One should perform activities only for the benefit of the soul. Any other activity should be given up. When a person is situated in this way, he is said to be desireless. Actually, a living entity cannot be totally desireless, but when he desires the benefit of the soul and nothing else, he is said to be desireless. Śrila Madhvacharya przytacza cytat z Adhyatmy. Atmano aviti tam karma virjayatvanya karmanaha kamasya cha parityago niriheti ahur uttamaha. Należy działać jedynie dla korzyści duszy. Wszystkie inne czynności należy porzucić. Mówi się, że kto usytuowany jest w ten sposób, ten jest wyzwolony od pragnień. W rzeczywistości żywa istota nie może być w pełni pozbawiona pragnień, ale jest powiedziane, że kiedy jej jedynym pragnieniem jest korzyść duszy i nic innego, wtedy nie ma pragnień. Spiritual knowledge is jnana, vijnana, samanvitam. When one is fully equipped with jnana and vijnana, he is perfect. Jnana means that one understands the Supreme Personality of Godhead, Vishnu, to be the Supreme Being. Jnana, vijnana, refers to the activities that liberate one from the ignorance of material existence, as stated in Bhagavatam, Srimad Bhagavatam 2.9.31. Jnanam paramam guyam na me yad vijnanam samanvitam. Knowledge of the Supreme Lord is very confidential, and the supreme knowledge by which one understands Him furthers the liberation of the living entity. Wiedza duchowa jest jnana vijnana samanvitam. Doskonałym jest ten, kto posiada w pełni jnanę i vijnanę. Jnana oznacza zrozumienie, że najwyższa osoba Boga, Vishnu, jest najwyższą istotą. Vijnana odnosi się do czynności, które wyzwalają się z ignorancji materialnej egzystencji. Jak zostało powiedziane w Srimad Bhagavatam 2.9.31. Jnanam parama guhyam meyat vijnana sanvitam. Wiedza o najwyższym Panu jest bardzo poufna, a najwyższa wiedza, dzięki której można go zrozumieć, sprzyja osiągnięciu wyzwolenia wszystkich żywych istot. Wiedza ta jest vijnana. As confirmed in the Bhagavad Gita 4.9, Janma karma chame divyam evam yoveti tattvataha taktarayam pana janma naiti mameti sojuna. One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in the material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. Jak potwierdza to Bhagavad Gita 9.4. Janma karma chame divyam evam yoveti tattvataha taktarayam punarjana naiti mam eti sojuna. Kto zna transcendentalną naturę mojego pojawienia się i moich czynów, ten, opuściwszy to ciało, nigdy nie rodzi się ponownie w tym materialnym świecie, ale osiąga moją wieczną siedzibę, o Arjuna. So this is the goal. We want to be able to remember Krishna at the time of death, and then for sure we'll be transferred to his abode. Więc to jest nasz cel. My chcemy pamiętać o Krysznie w czasie naszej śmierci i wtedy na pewno osiągniemy Jego wieczną siedzibę. So Prabhupada has made it easy for us. We can come together, chant Hare Krishna together, and in this way we're obliged to remember Krishna because Krishna is not different than his name.
I Śrila Prabhupada uczynił to dla nas bardzo prostym, czyli my możemy tak samo zbierać się razem, intonować Hare Krishna i w taki sposób my będziemy niczym zobligowani pamiętać o Krysznie, gdyż będziemy powtarzać Jego imię. And paramjista navartate, as soon as we get a higher taste, then we easily can give up this lesser sense gratification. I tak, jak my w ten sposób uzyskamy wyższy smak, będziemy w stanie odrzucić nasze przywiązanie. We're addicted to sense gratification because the soul wants pleasure. Jesteśmy przywiązani do zadowolenia zmysłu, gdyż dusza chce tej przyjemności. It's naturally, this constant position of the soul is full of bliss, but we don't see bliss here, but we think maybe there's some bliss in sense gratification. To jest takie naturalne, gdyż to jest cechą duszy, że jest pełna błogości, ale tutaj w tym świecie materialnym nie możemy tego znaleźć. But this, by practical experience we see sense gratification is not substantial. It runs through our fingers, we can't hold it. Ale my widzimy na praktyce, w naszym doświadczeniu, że zadowolenie zmysłów, ono nie jest trwałe. Ono przecieka niczym przez nasze palce. Sometimes we say sweet 16 but bitter 60. There may be some pleasure in youth and thinking that the future is very bright and running here, but at the time when you're 60 or 70, then you realize that now life is coming to an end and I can't hold that pleasure. My mówimy, że słodka 16, gorzka 60, czyli jak jesteśmy jeszcze młodzi, w młodym wieku, to być może więcej cieszymy się tymi przyjemnościami, ale jak już zbliżamy się do wieku bardziej poważnego, to widzimy, że nie możemy tak korzystać z tych zmysłów. So the old people, they have nothing to look forward to. It's just everything is diminishing. Więc wszyscy ci starsi ludzie, oni nie mają jakby czego szukać w tym świecie, gdyż wszystko jest dla nich takie już zminimalizowane. And mostly they live in their thoughts in the past when they were young and they were enjoying, but now they can't enjoy the same way. I oni zazwyczaj żyją tymi myślami o przeszłości, jak to kiedyś było. But I'm an old man, but my pleasure is the same as when I was a young man, because the pleasure is in the kirtan, dancing and chanting and hearing philosophy. Ja jestem starszym człowiekiem, ale mam takie same przyjemności, jakie miałem w młodym wieku, czyli malowanie, kirtan, tańczenie. And it's just like you're all taking pleasure in dancing and jumping, so I can also take pleasure just by seeing you dancing and jumping. Czyli tak jak wy teraz tańczycie i podskakujecie, to czerpiecie z tego przyjemność. I ja też czerpię z tego przyjemność, kiedy patrzę na was. And sometimes I'm even able to dance and chant also. I czasem ja też jestem w stanie tańczyć i intonować jednocześnie. And my future is very bright. I'm not worried about death. I moja przyszłość jest bardzo świetlana. Nie jestem zaniepokojony śmiercią. Because Prabhupada has promised us, if we can maintain our vows that we take an initiation for the whole life, then he'll personally come and take us back to the spiritual world. Gdyż Śrila Prabhupada nam obiecał, jeżeli my będziemy przez całe życie trzymać nasze śluby inicjacyjne, to on pod koniec naszych dni przyjdzie i zabierze nas do świata duchowego. So I see you're all enthusiastic for this chanting and dancing. So keep an association where you can have opportunity to dance and chant regularly. Ja widzę, że wy jesteście bardzo entuzjastyczni, jeżeli chodzi o intonowanie i tańczenie, więc proszę was, miejcie to towarzystwo, w którym będziecie mogli wspólnie intonować. We read in the Chaitanya Charitamrita how Lord Chaitanya himself was chanting and dancing every night for 4 hours. Czytaliśmy w Chaitanya Charitamricie, jak Pan Chaitanya sam tańczył poprzez 4 godziny co wieczór. And they were ecstatic like this, running and jumping and tears coming from the eyes.
I on był zachwycony tym, czyli on skakał, tańczył, łzy płynęły z jego oczu. They felt so ecstatic that his hair was standing on end, and they lost all external consciousness. I on był taki ekstatyczny, że nawet tracił kontakt z tą materialną rzeczywistością. Sometimes they were lying on the ground and rolling in ecstasy. Czasem on turlał się po ziemi w ekstazie. Of course, we can't imitate that, but we can appreciate that. That's the highest ecstasy is to be found in the kirtan. My nie możemy tego oczywiście w żaden sposób imitować, bo to jest najwyższa ekstaza w kirtanie. Otherwise, the highest pleasure is sex life, but we know that that's temporary, very few minutes or hour, whatever, and then you have to suffer. Też to jest tak, że w świecie materialnym najwyższą przyjemnością jest życie seksualne, ale ta przyjemność trwa kilka minut, godziny, ale potem znowu cierpimy w tym świecie materialnym. So by getting a higher taste, we can forget about the so-called happiness of the material world. I otrzymawszy ten wyższy smak, możemy zapomnieć o tak zwanym szczęściu w tym świecie materialnym. So we have great debt to Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu for introducing us to this movement. Stąd my jesteśmy dłużnikami Srila Prabhupady i Sri Chaitanya Mahaprabhu, że pozwolili nam zapoznać się z tym ruchem. So if you simply come together as often as possible and enliven one another, talk about Krishna, chant Hare Krishna, then your life will be sublime. I jeżeli my będziemy się spotykać razem, intonować święte imiona, rozmawiać o Krysznie i będziemy to robić jak można częściej, to wtedy i będziemy też inspirować się nawzajem, to wtedy nasze życie będzie ocalone. Okay, any questions? Są jakieś pytania? I have one question of nectar of devotion, Srila Prabhupada. So what is the question? Come on. My question is, Srila Prabhupada writes that we have 9 acts in devotion service. We have 9 different processes of devotion. Yes, Yeah. yes. And everyone could help us to have perfection of life. Everyone Each one of them is helpful. Yeah. To get to perfection of life. Okay. And Srila Prabhupada wrote different stories from Srimad Bhagavatam, how different person got this perfection by listening, by service, by getting all to Krishna. Okay, maybe we should translate, huh? Yeah, so you want to translate? Tak. Mamy tutaj pytanie z nektaru Dania, gdyż są opisane 9 metod służby oddania, czyli że możemy zbliżyć się do Kryszny służąc mu jako sługa, czyli instrument jego święte imiona i tak dalej. Też w tej części tych metod oddania są opisane różnego rodzaju historie o tych osobach, które osiągnęły doskonałość w tych różnych procesach. And my question is, could we get perfection, for example, by listening about word, but not chanting Hare Krishna? I moje pytanie jest takie, czy my możemy osiągnąć ten najwyższy stopień służby oddania, jeżeli będziemy tylko słuchać o Panu, ale nie intonować Hare Krishna Mahamantry? The answer is yes, but not recommended, especially in the Kali Yuga. Odpowiedź jest tak, ale to nie jest rekomendowane w wiek Kali Yugi. A matter of fact, there are some examples of
all 9 of these processes practiced by devotees, individually one did this, one did that, and they all went back to Godhead. Tak, no mamy opisany ten proces na przykładzie też wielbicieli, którzy osiągnęli doskonałość w jednym z tych procesów i wrócili do Pana Boga. But this is the Kali Yuga, so Chaitanya Mahaprabhu has made it easy, so he emphasizes the first 2, Shravanam Kirtanam. Ale w Kali Yugę Chaitanya Mahaprabhu ułatwił to dla nas i tak naprawdę wyeksponował 2 procesy, słuchanie i intonowanie. But otherwise it's possible to go back to Godhead just by doing one perfectly. I tak naprawdę też w innym przypadku to jest możliwe, jeżeli w sposób doskonały będziemy wykonywać jeden z tych procesów. Anyone else? Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Okay, so we're having initiation in 15 minutes, huh? Za 15 minut mamy inicjację, tak? It's going to be here or no? Yeah. Inicjacje będą w tej sali. Okay, if there are no questions, let's end our class. Shri Prabhupada ki. His Holiness Trivikrama Swami Kirtan&Lecture. Okay, bye-bye. Do something. Chant Hare Krishna. Serve your body. I have to go. A ty się daleko? Yes, sure. Mam Is there a tłumaczyć też toilet on this inicjację? level? Tak? Dobrze. Okej. Dobra, to ja tylko bliżej usiądę, bo nie zawsze słyszę, co Maharacz mówi. Może lepiej ty ma dać chyba. Daj. Chociaż... Wiesz co, daj mi swój, a na mój podłączmy inicjację. Cokolwiek, tak. Chociaż nie wiem, czy ja będę coś czytać, jak będą zaraz inicjacje. Przecież nie czytamy książek. Jak Maharaj będzie chciał werset jakiś czy coś. Dobra. Podłączyłam. Okej. Tak, tak, zaraz odpiszę tutaj Prabhu, bo napisał, kiedy jest świętowanie tutaj. Tak, ty już odpisałaś. Muszę sobie tilak poprawić. O tydzień Dulaku, jak myślisz, z kim ja mogę usiąść na... Kto mnie może podmieniać na recepcji? Może sprzedać kogoś, Sarę? Może kogoś jeszcze. Chodzi o to, że żeby ktoś był taki aktywny. Żeby się zmieniać, tak? Jak tak? Może Meenakshi Devi poproszę. Сейчас, смотри, сейчас так, через 15 минут будет инициации, вот, так что потом будет служение. Потом инициация? Да, конечно. Нам надо благословлять, обязательно. Давай, приходи.
to ja może Meenakshi Devi poproszę. Też. A, włączyłaś już? No jeszcze nie puściłam tego. To ja tu wyłączam.